Cześć, jestem Czołówką. Mikołaj nie narysował rysunków, nie kręć tego. To zaczynamy, zaczęłam bo tutaj, ja. już się nagrywa. Dobra, nie ma czasu. No Co time tam to pierwsze? lose. Pierwsza rzecz. Dlaczego mamy maluśkie obsuwy? Ja mam duże obsługi. Cicho. Dlatego nie możemy. Nazywamy je maluśkie, bo zaklinamy rzeczywistość. Cześć, witam Was zespół Percival, czyli Mikołaj. Oraz Katarzyna. Witamy bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Nie kręć tego. Na początek chcielibyśmy się wytłumaczyć, dlaczego Kasia ma takie małe obsuwy, a ja takie duże. Mamy bardzo dużo pracy, naprawdę. Jeszcze jest w dodatku sam środek sezonu, więc dużo koncertów, dużo jeżdżenia. No i ciężko to wszystko pogodzić, chociaż nie śpimy już prawie w ogóle i staramy się jak możemy, więc tak jak mówię, Kasi wychodzą te obsługi troszkę mniejsze, mi bardzo duże. Chcesz coś dodać? Nie, A ująć? też nie. To jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Teraz chcielibyśmy Wam powiedzieć mniej więcej czy troszkę pokazać nawet, co u nas się dzieje. O Wolinie już powiedzieliśmy w ostatnim Q&A, ewentualnie powiemy, jeżeli okaże się, że przedstawiliśmy Nie kolejność. wiadomo kiedy to pójdzie. Jak zwykle. A jak widać Co za siedzimy na niespodzianka. walizkach cały czas i cały czas jeździmy i to się na razie nie zmieni. I gdzie pojedziemy następnym razem? Ale poczekaj, to jeszcze dojdziemy, bo po drodze jeszcze chciałam wspomnieć o Niemczech, które odwiedziliśmy ostatnio. Też byliśmy na imprezie. Całe Niemcy odwiedziliśmy. Tak, całe Niemcy, dlatego że byliśmy Jeden aż dzień. pod granicą z Danią. Było super fajnie, spaliśmy w chacie, przy ogniu, W Skansenie. prawie się udusiliśmy tym dymem i w ogóle cali zakurzeni, żeśmy wrócili nawet jeszcze do dzisiaj. Nie mam białych rękawiczek, żeby Wam pokazać, ale do dzisiaj mamy kurz tam byliśmy i właśnie byliśmy w sumie jedynymi prawie, że Polakami na tej imprezie i było to fajne, bo wszyscy mówili po niemiecku, my nic nie rozumieliśmy, ale graliśmy, oni byli zadowoleni, my też i było super. A spotkaliśmy też tam naszą największą fankę Zinę, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie Cześć, i Zina. jej rodziców, bo to jest taka dziewczynka. To długa historia z nią jest, ale ona jest naszą fanką od lat po prostu i Dorasta z Percivalem. tak, i zna wszystkie teksty, po prostu wszystkie. Śpiewa z nami wszystkie No. utwory, jak gramy w Niemczech i robi to bardzo, bardzo dobrze, bez żadnego akcentu, chociaż w ogóle poza tym nie umie ani słowa po polsku, ani Nie, w no żadnym umie innym właśnie, języku. już się nauczyła, ale nauczyła się proszę, dziękuję No, tak, i cześć chyba. to 3 umie No. słowa. Aha, bo ja chciałam w ogóle jeszcze wspomnieć, bo to było bardzo też ciekawe, że nasz perkusista na tym wyjeździe zdobył tytuł w konkursie trafiania do dziury oszczepem. Zdobył tytuł 3 w jednym podejściu, znaczy mistrz 3 w jednym podejściu oraz wygrany dnia drugiego. To tylko tak. Także gratulujemy mu tutaj na łamach naszego programu Nie kręć tego. Wszystkiego najlepszego. Michale, dałeś radę dnia drugiego. Tak, i to też pokazuje, że jeżeli ktoś się bardzo uprze, to da radę zawsze. Że po prostu, no, trzeba ćwiczyć, o.
Owic i to jest Festiwal Mitologii To Słowiańskiej. teraz jesteśmy na nim, a właściwie już wróciliśmy, ale kręcimy to wcześniej, więc jeszcze nie wyjechaliśmy, więc tutaj jest takie trochę zamieszanie czasowe jak w Czarnej Dziurze. Tak, wybieramy się na Festiwal Mitologii Słowiańskiej do Owidza, gdzie zagramy z Schuttenbachem i pokażemy Wam parę fragmentów stamtąd, z koncertu i z próby może zobaczymy, bo jeszcze w tym momencie tam nie byliśmy, więc nie wiemy, co nam wyjdzie Ale i jak to już mówimy do Was, to już tam byliśmy, więc... Czyli co? Czyli skok w czasie. No, ale było fajnie pewnie. Przypuszczamy, że było bardzo fajnie. Zobaczycie to w materiale obok. Albo zrobimy odwrotnie niż wszyscy, to będziemy indywidualistami i materiał pojawi się tu w naszych obrysach, a tło zostanie niezmienione. Wyzwanie dla Marcina. Zobaczycie to w materiale obok. Za nami symbole znamionujące znamienite wydarzenia, które nastąpią. Znowu przemieszczamy się w czasie, tym razem w przyszłość, bo wcześniej w przyszłość się przemieściliśmy. I chcielibyśmy tutaj, nawiązując do naszego baneru na Facebooku, który może już będzie inny wtedy, jak to będziecie oglądać, ale na razie jest taki, tylko odwrotnie. Jak nie wiecie, o co mi chodzi, to w napisach będzie wszystko wytłumaczone. W każdym razie chodzi o to, że zagramy trasę druga tura Nie, tu. i Wild Hunt to jedyne 2 koncerty w Polsce. To już wiecie, ale po prostu, bo to miało być dlaczego, kurczę, takie obsuwy. Małe i duże. Ponieważ Troszeczkę, przygotowujemy tak. się bardzo intensywnie do obu tych wydarzeń. Oba są dla nas bardzo ważne i wiążą się z mnóstwem, ale to mnóstwem pracy. Nie będziemy teraz, bo za mało czasu, opowiadać, jaka to praca, ale codziennie musimy wykonać całą listę zadań związanych, żeby po prostu efekt końcowy był jak najlepszy. To będą naprawdę wyjątkowe koncerty i to zarówno te 2 jedyne w Polsce koncerty Wild Hunta, jak i cała trasa druga tura, która szczególnie jest przez nas dopieszczana, bo chcemy, żeby to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Dobra, i teraz o wieczerzy. Czyli tak, jaki utwór dzisiaj przedstawimy w odcinku B? Ja muszę coś narysować, teraz sobie uświadomiłem. A no przecież pisałeś, że rysujesz. To nie było o tym rysunku? Nie, no bo teraz już mam milion rysunków. To wiesz co narysuj? Wieczerzę, tą ostatnią wieczerzę z Jezusem, tylko... Słuchajcie, ja namalowałem dla Was rysunek, do tego odcinka oczywiście również, ale namalowałem go w przyszłości, więc nie mogę go teraz pokazać, ale zobaczycie go, jak już Marcin zmontuje całość i domontuje po prostu, albo go nie zobaczycie, bo macha głową, że nie domontuje, czyli już się przeniósł w przyszłość i stwierdził, że jednak się nie zmieści. macha głową jeszcze coś innego. Także ja go namaluję w przyszłości, a Marcin go w jeszcze późniejszej przyszłości domontuje i go zobaczycie, ale teraz jak ja do Was teraz mówię, to nie mogę go pokazać, ale będzie naprawdę przewspaniały. Rysunek dotyczy czego? Wieczerzy, albowiem tego dotyczy też utwór z odcinka B, utwór, który nagrywaliśmy tak. I tutaj wstawisz, jak tego nagrywaliśmy. Albo coś innego, nie wiem, zobaczymy. Pirata, pirata. Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk. Czyn, 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 czyn. Dobra.
tu mogę zrobić tak. Dużo Sebastian, nie, jak Grzegorza. Grzegorza, tak. Grzegorz. Zwanego Igorem. Ale nie Igorem, tylko Igorem. Grzegorzem. Jesteśmy fanami zespołu Grzegorz. Utwór Wieczerza jest to pierwszy otwierający utwór płytę Dzikie Pola. Jest to też utwór, który jakby otwiera nam całą historię, bo jak już wiecie, jak już mówiliśmy w różnych odcinkach Nie kręć tego, Dzikie Pola jest albumem koncepcyjnym i dotyczy jednej historii. W utworze Wieczerza wszystko zostaje i w pewien sposób pokazane, akcja się zawiązuje i jednocześnie też zostajemy w niepewności, co będzie dalej. Jak to we wstępie. Ale już co będzie dalej, można się troszeczkę domyślić, bo biorąc pod uwagę utwór Rytuał, Czyli krew, flaki, nagie kobiety, wszystko to, co lubicie. i my lubimy Tak. przede wszystkim. To jest koniec? Potem jest dziś święta, jak król jestem tu i Dobra. Szybkie hasła, o czym utwór. Poznanie się bohaterów Marii i Kozaka, Wasylisa w tle. Mroczny sekret Kozaka, który Maria poznaje Jak to później. brzmi, O tym mroczny wszystkim- sekret kozaka. O tym wszystkim przeczytacie w książce, a tak naprawdę pod filmikiem z utworem, abyście dobrze zapoznali się z treścią. W sensie damy tam No to wiesz, że już tekst. to powiedziałaś i już to teraz pójdzie. No to i dobra, no to przynajmniej To nie mamy. z głowy. Mroczny sekret kozaka. To jest podtytuł tego utworu. No. Tak naprawdę to jest poważna historia, my to sobie podśmiechujki robimy. O, będziesz miała kolejne do tłumaczenia. Albo konkurs zrobimy, co? To jak przetłumaczyć po żadnych angielsku konkursów. podśmiechujki? Konkurs jeszcze będzie, ale to na razie. To konkurs bez nagród, bo jak chcecie... Panuje to przekleństwo. Jak chcecie, to No, właśnie, widzisz. jak przetłumaczyć podśmiechujki, ale bez przekleństw. Aha, i o całej tej historii opowiemy oczywiście w Q&A. Kurczę, coś mi tu lata. Opowiemy oczywiście w Q&A specjalnym i jeszcze on będzie przed trasą na pewno, bo musicie koniecznie znać tę historię, zanim rozpoczniemy trasę. Tak, bo jakby cały koncert też będzie ją odzwierciedlał. To będzie jedno wielkie show, w którym będziemy chcieli ją pokazać, ale wiadomo, za pomocą metafor, trudne słowo, więc musicie znać historię, żeby się nie pogubić. Konkursy. Rozstrzygnięcie... Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego udostępnienia zdjęcia z hashtagami. I tutaj pokazuję, jak to miało być, że Marcin, ty to wymyśliłeś. Zwycięzcami są i teraz nowy konkurs. Nowy konkurs musimy wymyślić, bo podwójna wejściówka na dowolny koncert trasy druga tura w związku z utworem Wieczerza. To musimy teraz wymyślić jakiś konkurs. Tak szybko, na wizji. Na bieżąco, Na wizji. totalnie na wizji. No. No to co? Trzeba coś udostępnić pewnie i napisać, i napisać o trasie, że jest, polecić znajomym trasę w poście na Facebooku, udostępnić linka do wydarzenia, zahasztagować, to wszystko będzie w napisach na dole i my na podstawie... Aha, i trzeba dodać hashtag... Właśnie, co to miało być? Wymyśliliśmy już to, ale zapomnieliśmy. Wszystko będzie w opisie, że hashtag z czymś tam w opisie, co będzie, to my potem znajdziemy Was. I wybierzemy osobę, która wygra tą wejściówkę. Tylko najważniejsze, że, bo wiecie, reklama dźwignią handlu. Musicie napisać na swojej ścianie posta, w którym opowiecie o tym, że będzie trasa takiego i takiego zespołu i podać linka do wydarzenia, żeby ludzie mogli się zapisywać na koncerty. No. Czyli to tyle. Do zobaczenia na trasie. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego vloga. Chcielibyśmy również podziękować firmie Nadruk z Północy, która wyprodukowała dla nas koszulki Nie kręć tego.